Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Dzień dobry. Dzisiaj co? Powinienem powiedzieć nietypowa podróż, bo zawsze mamy nietypową podróż. No oczywiście, dzisiaj startujemy z ostatniego cypelka pomiędzy Polską a Czechami. Tam na mapie taki straszny cypelek. To po prostu worek okrzeszyński. Startujemy z Okrzeszyna, a idziemy na Jański Wierch. A dlaczegoż? Bo jest w diademie polskich gór, czyli jednym z 80 szczytów, które zamierzamy zdobyć, aby w pełni poznać nasze polskie góry. Idziemy! Jański Wierch to niepozorne wzniesienie o wysokości 697 metrów nad poziomem morza, położone w Sudetach Środkowych na granicy Polski i Czech. To najwyższy szczyt polskiej części Gór Jastrzębich, choć przez lata bywał błędnie zaliczany do innych pasm. Przez jego grzbiet przebiega granica państwowa, a krajobraz tworzą charakterystyczne skały z piaskowców i zlepieńców. To właśnie tutaj rozpoczynamy naszą wędrówkę. Ruszamy trasą przy kościele. O kościele sobie jeszcze zaraz opowiemy. Natomiast chciałam Wam pokazać tutaj, ponieważ idziemy zielonym szlakiem. Za chwilę nam się w ogóle skończy Polska. Za chwilę nam się skończy droga, a na pewno nam się skończył internet. Wiedziałam o tym wcześniej, dlatego mamy wydrukowane wskazówki. Słuchajcie, idziemy zielonym szlakiem. Samochód zaparkowaliśmy przy ruinach dawnego kościoła świętego Michała Archanioła. Obecna świątynia została zbudowana w latach 1580-1585 w miejscu starszego kościoła wzniesionego przez cystersów z Krzeszowa w XIV wieku. Z biegiem czasu świątynia przestała pełnić funkcję głównego kościoła parafialnego i stała się kościołem cmentarnym, otoczonym starym wiejskim cmentarzem. Jej prosta, kamienna bryła i charakterystyczna wieża dobrze wpisują się w krajobraz Sudetów i przypominają o wielowiekowej historii tej pogranicznej miejscowości. O, i pierwsza ciekawostka po drodze. W Chinach mają żółtą rzekę, a Okrzeszyn, bardzo proszę, ma całkiem czerwony, rdzawy potok. Widzieliście takie oto tutaj cuda? Lubię takie klimaty, jak się idzie i szemrze potok. No i akurat tak nam się tutaj udało. Idziemy wzdłuż, idziemy w sumie drogą. Czechy. O, proszę. A tutaj tak fajnie szemrze nam ten brunatny, można powiedzieć, rdzawy potok. No wynika to pewnie, ma to podłoże geologiczne, pewnie jest Jakieś tutaj, iły zapewne. tak, rodzaj- Potem poczytamy, ale niestety nie ma internetu, więc nie możemy sobie rodzaj sprawdzić gleby, tego. który zabarwia tą wodę. No, wygląda to może nie tak urokliwie, jak są szmaragdowe i przezroczyste wody, ale zawsze bardzo ciekawie. A tutaj Wam pokażemy. Już mamy pierwszy na szlaku. Da. Bardzo proszę. Mamy i słupek graniczny, a tam nie wiem, jakieś umocnienia po czeskiej stronie. Po chwili spaceru pogoda szybko zweryfikowała nasze przygotowanie, więc wróciliśmy do samochodu po cieplejsze kurtki i obowiązkowe raczki. Zrobiło się deszczowo. Troszkę pada, wilgotno, lód jest, śnieg się utrzymuje, aczkolwiek jest mokry i zbity. Ścieżka jest taka leśna, pośród drzew. Nic nadzwyczajnego, ale jest ubity lód, więc no raczki naprawdę znacznie ułatwiają chodzenie. Po tym moim elokwentnym wywodzie reszta drużyny ruszyła jakby szybciej. Nie wiem, czy zainspirowana błyskotliwością tego wywodu, czy aby uniknąć kolejnego.
Jest 7 stopni. Śnieg topnieje. No i się robi taka plucha. To było I dochodzimy do drogi. punkt No, widokowy. takiej leśnej, dużej drogi dla drwali, samochodów ciężarowych. Coś takiego. W tle mamy całkiem ładny widoczek. Szlak. Szukamy zielonego oznaczenia i ruszamy dalej. No idąc taką drogą, to rzeczywiście trudno się zmęczyć, bo prowadzi ta droga naokoło góry, W ogóle czy w dobrą stronę więc idziemy. przewyższenia jakiegoś nie ma. Na początku jeszcze było, ale Ale w tej szlak chwili prowadzi to w dwie strony, nie? widzę, że szlak prowadzi właśnie taką ścieżką, więc to jest to raczej rekreacyjny temat. Zaraz zobaczymy, czy to się gdzieś rozwidli i czy będzie można pójść bardziej pionowo. W dole cały czas towarzyszy nam szmer tego strumyka. Bardzo przyjemnie się idzie. Z tyłu za nami, jak słyszycie, pociąg. Pamiętajmy, że kiedyś to był bardzo ważny węzeł komunikacyjny. W tej chwili Okrzeszów jest niestety taką wsią troszeczkę zapomnianą. Natomiast kiedyś przechodziła przez Okrzeszów linia kolejowa Kamienna Góra - Trutnów. I było to naprawdę dosyć takie prężne, taki dosyć prężny ośrodek. Między innymi pozostałości podworca jeszcze tam zostały. Natomiast tutaj przed nami to jest coś, co króliczki kochają najbardziej. Zerknijcie, proszę. Zerknijcie, jak pięknie z tymi korzeniami, z tymi omszonymi kamykami. Naprawdę. Przewyższenie się robi sympatyczne. O. Trochę jest to bardziej wymagające. O. I tu przejście graniczne. Miejsce bardzo wymagające, jak się okazuje. Nie ze względu na przewyższenie, ale ze względu na osuwającą się ziemię. No, ściągnąłem oczywiście raczki, bo w tej chwili już nie ma tutaj ani śniegu, ani lodu. Natomiast gleba jest bardzo wilgotna i próbowałem przejść w bok. No i osunęła się i ledwo się utrzymałem. Także muszę szukać jakiegoś twardszego wejścia. A czy tu gdzieś jest punkt O, tu jest lepiej właśnie. Właśnie tu jest tak mokro. Szukaj. Widzę. Chyba do tej pory nie wspomniałam, że Jański Wierch to jest tylko 697 metrów nad poziomem morza. I w ogóle nie brzmi to poważnie, nie? Dlatego też pewnie przyszliśmy tutaj o takiej porze roku, kiedy jest dosyć ślisko, no bo wiecie, 697 Natomiast okazuje się, że no naprawdę mieliśmy za sobą ostrą wspinaczkę. W dodatku po mokrej ziemi, po liściach, trochę lodu, to naprawdę można by chyba Jański Wierch rozważyć w nieco mniej ekstremalnych porach roku. Ale generalnie widoczki fajne. I ten punkt widokowy za mną też naprawdę robi wrażenie.
Oj, tam jest pięknie. Tak jest urokliwie. A tu kolejny, proszę. Słupek graniczny. Znaczy to taki kamień graniczny bardziej. I tam idziemy do góry. Słuchajcie, taki punkt graniczny tutaj właśnie, to jest fajny przyczynek do tego, aby sobie opowiedzieć, jak to w 1945 roku właściwie Okrzeszyn zamknięto. Po pierwsze dlatego, że przebiegała tutaj, no jak widzicie, granica pomiędzy Polską a Czechosłowacją wówczas. No i to niestety nie była strefa Schengen, więc granica była dobrze pilnowana. Ale po drugie, Armia Czerwona prowadziła w tych terenach poszukiwania uranu w Kowarach i właśnie tutaj w okolicach Worka Okrzeszyńskiego, w związku z czym teren był właściwie zamknięty dla ludności, a ci, którzy tutaj mieszkali, praktycznie byli, cóż, więźniami we własnych domach. Także taka to jest historia po 1945 roku, a dzisiaj, tada, Polska, Czechy, jesteśmy wszyscy w Unii Europejskiej. Na grani pomiędzy Polską a Czechami się zgubiliśmy. No i wróciliśmy trochę na dół, potem poszliśmy trochę do góry. No i teraz idziemy znowu do góry. Ostatecznie znaleźliśmy już ścieżkę, szlak zielony łączący się ze szlakiem żółtym. No i okazało się, że jeszcze mamy jakieś pół godziny drogi. Nie spodziewałem się. No i powiem szczerze, że wycieczki w taką pogodę po takich szczytach nie należą do najprzyjemniejszych, przede wszystkim do najbezpieczniejszych, bo rzeczywiście co chwilę trzeba patrzeć pod nogi, bo tu raczki są potrzebne, tu już nie, tu są kamienie, tu już jest sam piach, więc takie bardzo duże zróżnicowanie. Mamy przed szczytem naszą nagrodę, czyli Krausową Wychlizkę, punkt widokowy, ale tada, zaczęło padać i obawiam się, że naszej nagrody, czyli pięknych widoków nie będzie. I to jest kolejny argument za tym, żeby chodzić wiosną, latem, jesienią, kiedy jest pięknie zielono, kiedy są piękne widoki. Dochodzimy do punktu widokowego, ale droga jest masakryczna, fatalnie się idzie. Tu jest plucha, bardzo niebezpiecznie. Nogi się co chwilę ślizgają. Naprawdę ziemia jest poorana lodem i nie można założyć raków, no bo są kamienie. Tu trzeba bardzo uważnie chodzić. Ale sama Wychlizka bardzo Tu ładna. jest lód. Na pewno natomiast jest to bardzo ładna Wychlidka, ale co istotne, zwróćcie uwagę, co jeszcze tracimy, jak idziemy w takim sezonie zimowym. Tu jest rzeczywiście bardzo ślisko i na wiele tych skałek po prostu nie możemy wejść, bo jest niebezpiecznie. Najwyraźniej nie doszacowaliśmy tej trasy,
a widmo zejścia podczas zmierzchu stawało się coraz bardziej realne. No mogę powiedzieć, że ze wszystkich naszych wypraw ta jest najmniej przyjemna ze względu na bardzo niewygodną, niebezpieczną wspinaczkę. Latem pewnie jest tutaj cudownie i pięknie, ale w tej chwili nie polecam nikomu, gdyż idziemy bardzo pomału i bardzo ostrożnie. No i myślę, że to był zły pomysł. Generalnie plucha, bardzo niefajna droga, proszę. Co chwilę musimy stawać. Także jak planujecie coś takiego, to naprawdę w lepszą pogodę. Przed samym szczytem znaleźliśmy jeszcze niedźwiedzią gawrę, ale żeby nie kusić losu, pognaliśmy stamtąd czym prędzej. Nie wątpimy, że jest to bardzo urokliwa trasa, jak jest do przejścia, bo tutaj, zobaczcie, to jest po prostu cały czas lód. I naprawdę nie możemy skorzystać z wielu atrakcji, na przykład z takich fajnych zlepieńców, bo cały Jański Wierch to są właśnie piaskowce, to są różne zlepieńce i to jest naprawdę bardzo, bardzo ładne i widokowe. A my, mam wrażenie troszeczkę, że walczymy o życie, ślizgając się tutaj cały czas. Także naprawdę polecam tę trasę w letnich miesiącach. Jest przepiękna zapewne. My jakoś tego piękna nie doświadczamy. Zaraz, naprawdę zaraz, już mamy szczyt. Proszę bardzo. Jański Wrch, czyli Jański Wierch. Dlaczego ta góra w ogóle jest w diademie? Dlaczego my tutaj w ogóle się wtarabaniliśmy? Ponieważ jest to najwyższy, uwaga, polski szczyt gór Jastrzębich. I teraz będziecie na mnie krzyczeć, jak to przecież niektórzy mówią, że Jański Wierch należy do gór kamiennych, jej części, czyli gór kruczych. Tak, są polscy geografowie, którzy tak uważają. Natomiast Atlas Gór i nasza książeczka Diademu wskazuje na góry Jastrzębie, Wikipedia wskazuje na góry Jastrzębie. Więc dla porządku poinformuję, że zdania są podzielone. Część polskich geografów zalicza Jański Wierch do gór kruczych, natomiast my się trzymamy tego naszego Diademu, czyli uważamy, że jest to najwyższy polski szczyt gór Jastrzębich. O górach Jastrzębich pewnie jeszcze będzie okazja, żeby sobie porozmawiać, natomiast zdobyty. W tych pięknych okolicznościach przyrody zrobimy takie szybkie podsumowanie. Najpierw może 2 zdania. Szliśmy z Okrzeszyna, jak widzieliście, tam zaparkowaliśmy. Szliśmy szlakiem zielonym, potem połączył się ze szlakiem żółtym. Było naprawdę mnóstwo fajnych punktów widokowych, tylko pewnie nie do końca z tego skorzystaliśmy z racji na pogodę. Kolejny minus wchodzenia zimowego jest taki, że musimy teraz bardzo się spieszyć. Plan był taki, że mieliśmy zrobić pętelkę, mieliśmy teraz pójść szlakiem niebieskim i zrobić sobie taką ładną pętelkę i rzeczywiście plan był niezły, ale jest już za późno. Jest już taka godzina, że boimy się, że jeżeli zaryzykujemy, to będziemy wracać po ciemku, a tego nie chcemy. Także pożegnamy się tutaj, będziemy wracać tą samą drogą, więc nic ciekawego. Jak było? Chyba lepiej w miesiącach letnich. Ot i tyle. Szczyt fajny, nieco bardziej wymagający niż się spodziewałam. 697 nie robiło wrażenia, ale podejścia niektóre robiły wrażenia. Ale słuchajcie, zawsze warto zwlec się z kanapy. Do zobaczenia w następnym filmie. Pamiętajcie, co czwartek kolejny film na naszym kanale. Zapraszamy na kolejne przygody. Pa!